Na początku ten film był kompletnie w innym settingu. Mieliśmy 5 różnych kamer na przestrzeni realizacji tego filmu. Nie chcieliśmy robić realnego świata, nie chcieliśmy robić klasycznego dramatu. Aktorzy nie stali się odtwórcami tych ról, oni stali się współtwórcami razem z nami. Nazywam się Agata Kapuścińska i jestem reżyserką i scenarzystką filmu Nibelandex, który był moim filmem drugorocznym. Nazywam się Mateusz Gzel i jestem operatorem filmu Nibelandex, który realizowałem już jako absolwent Warszawskiej Szkoły Filmowej. Nibelandex to film o 35-letnim Piotrze, który jest pod pieczą taty cały czas. No i któregoś dnia Piotr znajduje starą krzyżówkę, która go popycha w stronę odkrycia prawdziwego życia i pewnych tajemnic rodzinnych. Wydaje mi się, że wyszliśmy od formy przede wszystkim na początku, bo pomyślałam, że drugi rok to jest idealny taki półmetek w szkole filmowej, żeby trochę poszaleć i zrobić jakąś taką bardziej kolorową opowieść. No i tutaj trochę sięgnęłam do moich wydarzeń rodzinnych, które strasznie wyolbrzymiłam ich swoich pewnych strachów, no i tak powstał ten film. Pamiętaj, jak jakiegoś zobaczysz jeszcze idiotę, co z tych internetów i komórek korzysta, to pierwsze co? Metal na głowę. Nasz sposób pracy trochę wygląda tak, że my to sobie roboczo nazywamy 0% treści, 100% vibe'ów. Trochę intuicyjnie staramy się wydobyć z siebie to, czego nie chcemy opowiedzieć, to, co chcemy opowiedzieć, jak to chcemy opowiedzieć i dopiero potem z tej naszych jakby przeczuć i podświadomości trochę wychodzi treść tego, co opowiadamy. To, w jaki sposób kręciliśmy ten film, podobnie jak w poprzednich moich projektach, gdzie trochę sposób kręcenia musiałem dostosować pod aktora, tutaj było zupełnie w odwrotny sposób. Praca właśnie z tymi aktorami, praca właśnie z Kirillem i praca właśnie z Tomkiem umożliwiła nam ogromną ilość rzeczy. To, w jaki sposób chłopaki zaangażowali się w ten film, w jaki sposób tak naprawdę bezapelacyjnie zaufali Agacie w to, jak ona kreuje ten świat, w to, jak ona chce to opowiedzieć i absolutnie w to weszli, całymi sobą. Też czuli taką przestrzeń, że mogą sobie w końcu poeksperymentować. Dla mnie jako operatora to była niesamowicie uwalniająca sytuacja, w której mam bezpośrednią współpracę z aktorami i nagle aktorzy nie stali się odtwórcami tych ról, oni stali się współtwórcami razem z nami. Po raz pierwszy mogłem sobie pozwolić na to, że mieliśmy 5 różnych kamer na przestrzeni realizacji tego filmu, mieliśmy kilka zestawów obiektywów, które po prostu dobierałem sobie, dobra, to teraz robimy z tym, teraz robimy na tym, teraz na tym, teraz na tym, teraz na tym i miałem znacznie więcej wolności w tym. Nie bój się, Amando. Ja cię obronię. Na początku ten film był kompletnie w innym settingu. I Piotr był pracownikiem sklepu spożywczego i ojciec sam pracowali razem we dwójkę. No i stwierdziłam z tatkiem Łysiakiem, który się opiekował tym filmem, że warto się skupić na ich relacji bardziej. Więc kiedy się skupiliśmy na relacji i stwierdziliśmy, że ten ojciec musi mieć go tak pod pieczą cały czas i nad nim panować, no to sklep już nie miał sensu, bo miałby dostęp cały czas do ludzi, a pralnia wyszła stąd, że przez te ciuchy, które ludzi dają do pralni, on mógł sobie obserwować ten świat trochę, stąd miał to pudełeczko na skarbie też w filmie. I bardziej mogła ta pralnia go zamknąć po prostu, ale równocześnie mógł mieć dostęp do oglądania świata, żeby też nie miał takiej potrzeby się wyrwania z niego. Tylko to była taka bezpieczna przestrzeń dla Piotra, gdzie mógł sobie podejrzeć trochę świata, ale nie chciał uciec. Musisz być dzielny, Piotruś. Widzisz te kwiatki? Jakbyś ty je niósł, to już byś nie żył. Pamiętam, jak mamę dopadła ta alergia. To jest moment. Od razu piana z ust. Wysięg z uszu. Drgawki. Rozszerzone źrenice. Nie mogła oddychać. Nie chcieliśmy robić realnego świata, nie chcieliśmy robić klasycznego dramatu i takiego typowego polsko wyglądającego filmu, czyli coś tak bardziej szalonego chcieliśmy zrobić.